Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym ćwiczeniu praktycznym. W tym ćwiczeniu zajmiemy się szeroko rozumianym pozycjonowaniem, czyli postaramy się przygotować nasz przemiennik FRE 800 do pracy w trybie wektorowym, pozycyjnym, z obróbką sygnału ze sprzężenia zwrotnego, czyli pracować będziemy z encoderem założonym na wale naszego silnika. Serdecznie zapraszam. Wcześniej już wielokrotnie gdzieś podejmowałem taką problematykę związaną właśnie z pozycjonowaniem. I do tej pory mówiliśmy sobie, że przemiennik częstotliwości może pracować w takich dwóch głównych trybach. W trybie skalarnym UDF bądź w trybie wektorowym. No i ten tryb wektorowy, co również sobie do tej pory wielokrotnie już mówiliśmy, posiada trzy takie zagnieżdżone tryby, czyli tryb prędkościowy, gdzie zadajemy prędkość, zmienia nam się moment, czyli obciążenie na wale silnika, a my staramy się tą prędkość utrzymywać na zadanym poziomie. Tryb momentowy, gdzie mamy zgoła odmienną sytuację, czyli zadajemy moment, a prędkość zmienia się nam wraz z obciążeniem na wale silnika. No i trzeci tryb to tryb pozycyjny, gdzie nie zadajemy prędkości ani momentu, lecz zadajemy odpowiednią drogę do przejechania. Czyli mówimy naszemu przemiennikowi częstotliwości: postaraj się tak wysterować silnikiem elektrycznym, abyś przejechał z punktu A do punktu B. No i w tym celu, słuchajcie, przygotowaliśmy dla Was taki przenośnik taśmowy. Jak widzicie, stoi on tutaj przede mną. Jest to bardzo prosty przenośnik taśmowy, bardzo krótki, który ma Wam pokazać i zilustrować, a z drugiej strony ma być naszym narzędziem, za pomocą którego przygotujemy sobie właśnie tą aplikację związaną z pozycjonowaniem. Więc zacznijmy od tego, jakim sprzętem dysponujemy. Mamy silnik elektryczny asynchroniczny klatkowy. Jest to najzwyklejszy silnik sprawności IE2 produkcji Bessel. Moc tego silnika to 0,18 kW. Połączony on jest w trójkąt, czyli stojan mamy skojarzony w trójkąt. Prąd 1,1 A, prędkość 1380 obrotów na minutę, 50 Hz i zasilanie 230 VAC. Silnik ten posiada założony zwalniak, czyli z tyłu tego silnika, tutaj jak widzicie jest taki wydłużony tył tego silnika, tutaj pod tym dekielkiem mamy dołożony zwalniak na wale silnika, który domyślnie trzyma nam wał silnika i my musimy podać na niego sygnał, aby się otworzył i umożliwił nam pracę, ruch obrotowy wału naszego silnika elektrycznego. Zatem najzwyklejszy silnik z hamulcem bądź zwalniakiem. Dodatkowo ten zwalniak sterowany jest za pomocą takiego prostownika, czyli widzicie teraz na ekranach swoich monitorów zdjęcie, które zrobiłem. No i widzicie, jak skojarzony jest stojan silnika w trójkąt. No i widzimy taką dodatkową kostkę, jest to prostownik typu B2-2P, który zasilamy napięciem 230 VAC. On to napięcie prostuje i za pomocą wyprostowanego napięcia steruje naszym zwalniakiem. Dodatkowo z tyłu silnika mamy założony encoder produkcji Kubler, którego rozdzielczość wynosi 4096 impulsów. Zostaniemy troszeczkę dłużej przy encoderze za chwilkę, gdy będziemy sobie opisywali sposób podłączenia tego encodera. Zatem mamy silnik, mamy zwalniak, hamulec, mamy encoder założony na wale tego silnika. Dalej mamy układ przekładni, czyli dodatkowo mamy przekładnię z przełożeniem 1:100 produkcji Motovario, czyli 100 obrotów wałem silnika daje nam jeden obrót wyjściowy na wyjściu naszej przekładni. Jest to najzwyklejsza przekładnia ślimakowa kątowa z przełożeniem 1:100. No i mamy nasz przenośnik taśmowy, na którym mamy położone takie trzy przedmioty, takie metalowe przedmioty. Jak widzicie, mamy założone trzy czujniki indukcyjne, które wykrywają obecność tego przedmiotu. No i my postaramy się tak zaprogramować nasz
układ napędowy w postaci przemiennika, silnika, przekładni, enkodera, no i oczywiście sprzężonego tego przenośnika taśmowego, abyśmy jeździli sobie od jednego czujniczka do drugiego, bądź od skrajnych czujników, czyli od pierwszego do ostatniego, bądź od pierwszego do drugiego, no będziemy sobie kombinować. Słuchajcie, od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że przemienniki częstotliwości Mitsubishi Electric, a precyzyjniej mówiąc seria FRE800 z założoną kartą enkoderową FRA8AP potrafi obsłużyć dwa typy silników. Czyli gdy mówimy o pozycjonowaniu, możemy zaprząc do tego nasz silnik asynchroniczny, indukcyjny, klatkowy, ale uwaga, do tego potrzebujemy enkodera. Czyli gdy pracujemy z silnikiem asynchronicznym indukcyjnym, konieczne jest, abyśmy mieli również enkoder. Ten enkoder będzie nam mówił, jaką drogę docelowo mamy przejechać, bądź ile tej drogi przejechaliśmy. Drugi typ silników, z którymi współpracuje przemiennik FRE800, są to silniki synchroniczne z magnesami trwałymi. Wspominałem o tych silnikach już wielokrotnie w trakcie trwania tego kursu. W wielu lekcjach gdzieś tam się przewijały te silniki synchroniczne. No i plus taki używania tych silników synchronicznych, szczególnie silników EMA produkcji właśnie Mitsubishi Electric, daje nam taką przewagę, że możemy wykonać pozycjonowanie, uwaga, bezczujnikowo, czyli bez obecności enkodera na wale silnika. Czyli możemy to pozycjonowanie wykonać na dwa sposoby. Pierwszy sposób, taki standardowy, w powiązaniu i przy użyciu silnika indukcyjnego asynchronicznego, którym my dysponujemy i enkoderem założonym na wale tego silnika, bądź alternatywnie możemy wziąć sobie silnik synchroniczny z magnesami trwałymi bez enkodera. I również to pozycjonowanie w bardzo precyzyjny sposób działa. W tym ćwiczeniu skupimy się na tym najzwyklejszym silniku, czyli pokażę Wam, w jak taki podstawowy sposób przygotować sobie cały ten układ napędowy, jak to wszystko spiąć ze sobą, jak to wszystko zaprogramować, aby można było takie podstawowe pozycjonowanie wykonać. No i dopowiem Wam, że będziemy to robili również na dwa sposoby. Czyli część parametrów wpiszemy sobie ręcznie, a część parametrów wpisywać będziemy z poziomu oprogramowania FR Configurator 2. Od czego zaczynamy? Słuchajcie, zaczynamy od tego, że łączymy cały nasz układ napędowy, czyli mamy sprzężony mechanicznie enkoder, silnik elektryczny, przekładnię oraz nasz przenośnik taśmowy. Elektrycznie podpinamy ten silnik w sposób standardowy, taki jaki do tej pory robiliśmy to. Czyli podpinamy 3 fazy silnika pod wyjście siłowe naszego przemiennika częstotliwości, pod zaciski UVW. No i największą trudnością w tym ćwiczeniu jest obsługa impulsów płynących z enkodera oraz przeliczenie sobie tych impulsów na daną drogę liniową. To jest chyba najtrudniejsza rzecz, gdy mówimy o pozycjonowaniu, czyli w jaki sposób obsłużyć sobie te wszystkie impulsy z enkodera i w jaki sposób przeliczyć sobie je na milimetry, centymetry i metry. Więc słuchajcie, w jaki sposób należy podłączyć ten enkoder do karty enkoderowej FRA8AP. Przemiennik częstotliwości FRE800 w standardowej swojej budowie nie posiada interfejsu enkoderowego, zatem musimy zainstalować tą kartę. Po instalacji tej karty widzimy szereg zacisków na jej froncie oraz szereg takich przełączników czy deep switchy, które możemy ustawić w różnych pozycjach. No i to wszystko jest ze sobą mocno powiązane. To znaczy, w pierwszej kolejności patrzymy, jakim enkoderem dysponujemy. Czyli sprawdzamy sobie specyfikację techniczną, bądź sprawdzamy napisy znajdujące się na obudowie tego enkodera. No i zobaczcie, mamy enkoder produkcji Kubler, który zasilany jest napięciem od 5 do 30 VDC. Czyli zobaczcie, jest to bardzo uniwersalny enkoder, który możemy sobie zasilić napięciem 5V, 12V, 18V bądź 24 VDC.
Mamy również informację o tym, ile on prądu pobiera. Pobiera 100 mA. Następnie mamy rozpisane wszystkie kabelki, czyli z naszego enkodera wychodzi szereg kabelków. Jest ich dokładnie 12 kabelków. Te wszystkie kabelki rozróżnić możemy za pomocą koloru. Czyli mamy kolor brązowy, biały, niebieski, czarny, żółty, zielony, fioletowy, jakąś tam mieszaninę tych kolorów, jak chociażby czerwono-niebieski. No i zobaczcie, sprawdzamy, co nam producent podpowiada i jakie napisy znajdują się na obudowie tego enkodera. No i widzimy, że kanał A to jest kabelek green, czyli zielony. Kanał A zanegowany to jest yellow, czyli żółty. No i tak dalej. Mamy kanał B, B zanegowany, kanał 0 oraz 0 zanegowane. Mówiliśmy do tej pory i tłumaczyliśmy Wam, w jaki sposób jest zbudowany zarówno enkoder inkrementalny, jak i absolutny. No i do tej pory mówiliśmy o takich dwóch kanałach, o kanale A i kanale B. Te dwa kanały mają nam mówić, w którą stronę się kręcimy, czyli gdy otrzymujemy najpierw impulsy z kanału A, a następnie z kanału B, no to mamy kierunek prawy. Jeżeli najpierw otrzymujemy impulsy z kanału B, a później z kanału A, no to mamy kierunek przeciwny, czyli lewy. Czyli za pomocą kanałów rozróżniamy kierunek obrotu. Dodatkowo mamy negację tych dwóch kanałów. Dalej mamy takie informacje, jak pod jakie kabelki powinniśmy podpiąć zasilanie. No i 0V, czyli masę, podpinamy pod biały kabelek, natomiast plus naszego zasilania z zakresu od 5 do 30 VDC podpinamy pod kabelek brązowy. Mamy je ponumerowane 10, 11, 12, 2, 5, 6, 8. Jak widzicie, wszystko mamy tutaj opisane na obudowie naszego enkodera. No to krok numer 2. To wszystko, co sobie wyczytaliśmy z tej obudowy naszego enkodera bądź z dokumentacji technicznej, komparujemy z danymi, które znajdziemy w instrukcji obsługi do karty enkoderowej FR-A8AP. No i na ekranach swoich monitorów widzicie wyciąg z dokumentacji. No i w tej dokumentacji przede wszystkim sprawdzamy, z jakim enkoderem możemy współpracować. Największy enkoder pod względem rozdzielczości, jaki możemy podłączyć do tej karty, to właśnie 4096 impulsów. Jest to największa rozdzielczość, jaką rozpoznaje nasza karta enkoderowa. No, w naszym przypadku wszystko się zgadza, ponieważ właśnie taki enkoder mamy, z tą górną granicą 4096 impulsów. Jest to również enkoder inkrementalny. Zatem wszystko póki co nam się zgadza. Natomiast zobaczcie, że mamy takie dwa deep switche bądź przełączniki deep switch, za pomocą których możemy określić, z jakim typem enkodera mamy do czynienia. Czyli sprawdzamy pod względem elektrycznym, w jaki sposób ten enkoder się z nami będzie komunikował. To znaczy, po pierwsze, czy jest to enkoder typu otwarty kolektor, czy może line driver. To są dwa takie standardy na rynku, których używamy najczęściej. No i teraz sprawdzamy naszą dokumentację do naszej karty enkoderowej. No i widzimy, że przełącznik SW3, za pomocą tego przełączniczka wybieramy sobie, z jakim typem enkodera mamy do czynienia. Czy jest to otwarty kolektor, czy właśnie line driver. No i tutaj jest moja duża uwaga. Jeżeli macie do czynienia z enkoderem typu line driver, to możemy go zasilić tylko i wyłącznie napięciem plus 5 VDC. Jeżeli mamy enkoder typu otwarty kolektor, taki jak nasz, produkcji Kubler, bo jest to enkoder typu otwarty kolektor, to zasilić go możemy napięciem do 24 VDC. Natomiast musimy przypilnować tego, aby w odpowiedni sposób przełączyć sobie ten przełącznik SW3. Jeżeli tego nie zrobimy, no to prawdopodobnie uszkodzimy albo sam enkoder, albo kartę enkoderową. Ponieważ możemy sobie ustawić tutaj na przykład, że mamy standard line driver, a podać 24 VDC. No i uszkodzimy albo samą kartę enkoderową, bądź enkoder, bądź oba te urządzenia jednocześnie. Więc jest to niezmiernie ważne.
my ustawiamy sobie ten nasz przełącznik na komplementary, czyli otwarty kolektor i zasilać będziemy nasz encoder napięciem 24 VDC. Drugi przełącznik, który widzicie, to jest stacja terminująca. No i tą stację terminującą robimy na on tylko i wyłącznie, gdy mamy do czynienia z encoderem line driver. Czyli znowu nasz encoder otwarty kolektor nie wymaga włączania tych rezystorów podciągających, więc ustawiamy sobie te wszystkie deep switche w pozycji off. Więc raz jeszcze sprawdzamy przełącznik SW3, komparujemy go z typem encodera, jaki mamy. Czy jest to line driver, czy otwarty kolektor, bądź jak to woli, komplementary. My dysponujemy encoderem typu otwarty kolektor, którego zasilamy napięciem 24 VDC, dlatego przełącznik SW3 ustawiamy w pozycji komplementary. Następnie drugi przełącznik odpowiadający za terminowanie tego encodera ustawiamy w pozycji off. No i trzeci krok, jaki musimy wykonać, to sprawdzamy sobie, co oznaczają te przyłącza, do których musimy podłączyć odpowiednie kabelki z naszego encodera. Sprawdziliśmy już to wcześniej, jak to wygląda na obudowie samego encodera, czyli co nam podpowiada producent, a teraz musimy te wszystkie kanały A zanegowane, B zanegowane i tak dalej podłączyć pod odpowiednie zaciski naszej karty encoderowej FR-A8AP. No i patrzymy znowu, słuchajcie, do dokumentacji. No i co w tej dokumentacji mamy napisane? Że kanał PA1 odpowiada kanałowi A, PA2 A zanegowany, PB1 jest to kanał B, PB2 negacja kanału B, PZ1 jest to sygnał zerowy, a PZ2 jest to negacja kanału 0. Do tej pory nie wspominaliśmy sobie o tym, że możemy przenosić dodatkowy kanał 0 za pomocą encodera. No i co ten kanał 0 nam mówi? Jest to tak naprawdę, gdy spojrzymy sobie na encoder jako takie kółeczko, mamy rozdzielczość tego encodera, mamy nasze kanały A i B, ale kanał 0 mówi nam, że wykonaliśmy pełen obrót. Czyli za pomocą kanału 0 dodatkowo możemy na przykład zliczać liczbę obrotów, prawda? Czyli dostajemy zawsze sygnał zerujący nasz encoder, który mówi nam, przeszedłem przez 0, czyli wykonałem pełne kółko i zaczynam od nowa. Ok? My tych sygnałów zerowych akurat w naszej aplikacji wykorzystywać nie będziemy. Będziemy wykorzystywali tylko kanały A i B. Natomiast znajdują się one w encoderze naszym, inkrementalnym. Bardzo często znajdują się te sygnały w innych encoderach, dlatego nadmieniam, że istnieje coś takiego jak kanał 0 i w ogóle nie musicie tego kanału podłączać, jeżeli go nie używamy. Ok? Więc tyle, jeżeli chodzi o kanał zerowy. No i słuchajcie, jeżeli skomparujemy sobie to wszystko, to możemy sobie narysować taką tabeleczkę. Czyli kanał A jest to kabelek zielony i podpinam go pod zacisk PA1. Następnie kanał A zanegowany, B zanegowany, 0, 0 zanegowane. Następnie kanał A jest zanegowany, jest to kabelek żółty i podpinamy go pod terminal PA2. Następnie kanał B jest to kabelek siwy, podpinamy go pod terminal PB1. Negacja kanału B jest to kabelek różowy i podpinamy go pod zacisk PB2. Następnie mamy kanał 0, jest to kabelek niebieski i podpinamy go pod terminal PZ1. No i negacja kanału 0, czyli kabelek czerwony i podpinamy go pod terminal PZ2. Czyli w ten sposób sobie podpinamy te wszystkie kanały, które mamy z naszego encodera, 6 kabelków i pozostaje nam podpięcie zasilania, czyli masy oraz napięcia plus 24 VDC. Masę, czyli 0 VDC, podpinamy pod kabelek biały, a od strony naszej karty encoderowej pod zacisk SD, natomiast plus 24 VDC podpinamy pod kabelek brązowy,
a od strony karty enkoderowej jest to zacisk PG. Także słuchajcie, w taki sposób musimy okablować nasz encoder. Te wszystkie kabelki musimy podpiąć pod naszą kartę enkoderową właśnie wedle tego schematu. Oczywiście na upartego tak naprawdę możemy podpiąć tylko kabelek zielony z kanału A i kabelek siwy z kanału B oraz zasilanie, czyli plus i minus. Wystarczy, że tylko te 4 kabelki podepniemy i również nasz encoder będzie działał, ponieważ my będziemy sczytywali tylko kanał A oraz kanał B. Tych pozostałych kanałów po prostu nie będziemy wykorzystywali, ale z racji tego, że są one obecne w naszym encoderze i mamy odpowiednią infrastrukturę w postaci takich przyłączy na naszej karcie encoderowej, no to pokazuję Wam, w jaki sposób należy te wszystkie kanały sobie podłączyć. Więc podłączamy nasz encoder wedle tej rozpiski i przypominam, ustawiamy 2 przełączniki, czyli przełącznik SW3 jako komplementary, czyli mamy encoder typu otwarty kolektor, a drugi przełącznik ze stacją terminującą robimy na OFF. Włączamy sobie te rezystorki podciągające tylko i wyłącznie, gdy mamy do czynienia z encoderem typu Line Driver. Ok, słuchajcie, więc w taki sposób sobie podpinamy ten encoder. Co my musimy w naszej aplikacji zrobić jeszcze? No, musimy połączyć się jeszcze z naszym hamulcem, czy tam zwalniakiem, który mamy założony na wale silnika, prawda? Czyli na początku tego ćwiczenia opisywałem Wam sprzęt i mówiłem Wam, że my musimy podać 230 V dodatkowy sygnał na odpowiednie zaciski naszego prostownika, który mamy wbudowany pod puszką naszego silnika, abyśmy mogli sterować tym zwalniakiem. Czyli w takiej konfiguracji domyślnej, gdy podamy zasilanie, czyli 3 fazy siłowe na nasz silnik, no to nie będzie on mógł pracować, prawda? Ponieważ zwalniak trzyma nasz wał silnika. My musimy najpierw podać sygnał na zwalniak, żeby on się otworzył, a dopiero sterować pracą samego silnika elektrycznego. Dlatego my wysterujemy sobie za pomocą przekaźnika A, B, C, czyli pod zaciski A i C, które są normalnie otwarte, podłączymy sobie cewkę zwalniaka. Robimy to, słuchajcie, w parametrze 192, czyli w parametrze 192 określamy, jaką funkcję ma pełnić nasz przekaźnik wyjściowy. Uwaga, domyślnie jest on ustawiony jako sygnalizację błędu. No i my chcemy przestawić sobie ten parametr na wartość 0, czyli parametr 192 ustawimy sobie na wartość 0, co oznacza run. Czyli za każdym razem, gdy naciśniemy przycisk Start i wyzwolimy pracę naszego silnika elektrycznego, to najpierw podamy sygnał na zwalniak, on się otworzy i możliwy będzie ruch naszego wału silnika. Ok? Więc bardzo ważne, nasz przekaźnik wyjściowy musimy sparametryzować jako run. Robimy to zgoła odmiennie niż w przypadku ćwiczenia z wciągarką. Tam mieliśmy powieszoną bardzo dużą bezwładność, bardzo duży ciężar, który wciągaliśmy do góry, czyli mieliśmy ruch wertykalny. Tutaj mamy ruch poziomy, prawda? Nic nam na głowę nie spadnie, dlatego nie obsługujemy tego zwalniaka z poziomu sekwencji hamulca, a po prostu za każdym razem, gdy chcemy jechać tym silnikiem, to podajemy sygnał na cewkę, która steruje naszym zwalniakiem. Ok? Więc po prostu podajemy 230 V. Pod zacisk C podłączamy sobie 230 VAC, pod zacisk wspólny, no i podajemy go na odpowiednie zaciski tego prostownika, którego mamy schowane pod puszką naszego silnika. Jest jeszcze jedna rzecz, którą musimy zrobić, to znaczy w naszej aplikacji związanej z pozycjonowaniem, w przemiennikach Mitsubishi Electric
Przed wykonaniem jakiegokolwiek ruchu musimy wyzwolić jeszcze taką funkcję, która nazywa się servo on. Servo on. Czyli do jednego z wejść cyfrowych, w naszym przypadku wybierzemy sobie to wejście o nazwie MRS. Przypiszemy sobie funkcję właśnie servo on. Nazywa się to LX, a funkcja ma numer 23. Wejście MRS ustawiamy w parametrze numer 183, czyli w parametrze p.183 przypisujemy funkcję numer 23, która nazywa się LX, bądź jak kto woli servo on. No i teraz, do czego ta funkcja nam jest potrzebna? Jest to niezmiernie ważne w każdej aplikacji związanej z pozycjonowaniem. Ta funkcja servo on po prostu utrzymuje nasz wał silnika w zerze. To znaczy generujemy moment, stosunkowo nawet wysoki moment na naszym wale silnika, no i trzymamy go w zerze. Czyli chcemy podejść pod nasz silnik elektryczny, chcemy przekręcić tym wałem silnika, a nie możemy go ruszyć ani w lewo, ani w prawą stronę. Po prostu trzymamy ten wał silnika. Jest to bardzo ważne, gdyż my będziemy sczytywali impulsy z naszego encodera, prawda? Czyli jakiekolwiek przesunięcie się naszego wału silnika, no generować będzie impulsy, które będziemy sczytywać z tego encodera. No i my chcemy doprowadzić do tego, aby ten wał silnika nam się nie poruszał, prawda? Czyli chcemy go mieć nieruchomo w miejscu, wykonać pewną drogę i znowu zatrzymać się w miejscu. Dlatego ta funkcja servo on jest nam niezmiernie potrzebna. My zawsze będziemy tą funkcję servo on wyzwalać przed jakimkolwiek ruchem pozycyjnym. Więc raz jeszcze, jak będzie wyglądała ta sekwencja? Jeżeli będziemy chcieli nacisnąć start, aby nasz silnik zaczął się kręcić, czyli żeby nasz przenośnik taśmowy zaczął się poruszać i transportować te nasze metalowe króćce, to musimy wykonać dwie rzeczy. Po pierwsze, musimy z poziomu wyjścia przekaźnikowego ABC wysterować nasz zwalniak, abyśmy mogli ruszać sobie tym wałem silnika, a po chwili załączamy funkcję servo on, aby bez udziału już zwalniaka sam przemiennik częstotliwości trzymał ten wał silnika w miejscu i czekał na rozkaz związany z drogą do przejechania, czyli z tym właśnie pozycjonowaniem. Więc zobaczcie, ile rzeczy musimy wziąć pod uwagę, aby w ogóle przygotować sobie ten układ napędowy do pozycjonowania. Czyli w pierwszej kolejności mówiliśmy o encoderze. Jaki mamy typ encodera, czy to jest otwarty kolektor, czy line driver, jak zasilamy nasz encoder, czy 5 V, czy 24 V, ile mamy kanałów z encodera. Musieliśmy to wszystko sparować i jakby przygotować sobie infrastrukturę, aby te impulsy zliczać, czyli tą naszą kartę encoderową musieliśmy odpowiednie deep switche sobie tam poustawiać i pod odpowiednie zaciski podpinać się tymi wszystkimi sygnałami z naszego encodera. Następnie musimy wysterować nasz zwalniak i włączyć funkcję servo on. I dopiero w tym momencie, słuchajcie, jesteśmy gotowi, aby pozycjonować, czyli wykonywać jakiś powtarzalny ruch, bądź przejeżdżać odpowiedni dystans do przebycia. Co robimy dalej, słuchajcie? No w dalszej kolejności musimy sparametryzować nasz przemiennik częstotliwości, czyli przygotować go do pracy pozycyjnej. Robimy to w sposób standardowy, czyli przygotowujemy ten przemiennik tak, jakbyśmy pracowali w trybie wektorowym w pętli zamkniętej, co już oczywiście robiliśmy wcześniej. Zatem jak wygląda ta procedura? No i tutaj kolejność wpisywania tych parametrów również ma znaczenie. Czyli w parametrze 71 będziemy wybierali wartość 0, gdzie określamy, z jakim typem silnika mamy do czynienia. Jest to zwykły silnik asynchroniczny indukcyjny. W parametrze 9 wpiszemy prąd. Patrzymy na tabliczkę znamionową naszego silnika, jest to 1,1 A. Następnie w parametrze 80 wpisujemy moc 0,18 kW. W parametrze 81 wpisujemy liczbę biegunów. Nasza prędkość synchroniczna to jest 1500 RPM, a rzeczywista uwzględniająca poślizg 1380, czyli mamy 4 bieguny. Musimy wpisać po prostu 4 bieguny.
Następnie w parametrze 83 wpisujemy napięcie 230 VAC, a w parametrze 84 wpisujemy częstotliwość znamionową 50 Hz. Na samym końcu ustawiamy parametr 800, czyli tam, gdzie wybieramy algorytm sterowania na wartość 3, czyli właśnie tryb pozycyjny z obsługą encodera. No i na końcu wykonujemy autotuning, czyli w parametrze 96 robimy 1 i wyzwalamy sygnał startu. Mierzymy sobie te dodatkowe zmienne, których nie znajdziemy na tabliczce znamionowej naszego silnika elektrycznego. Dodatkowo, jak już wcześniej mówiłem, musimy wejście MRS, czyli parametr 183, ustawić sobie na wartość 23, czyli funkcję LX, oraz wyjście ABC, czyli nasze wyjście przekaźnikowe, ustawić jako sterowanie naszym zwalniakiem. Ustawiamy wartość 0, funkcję run, czyli za każdym razem, gdy naciśniemy start i podamy napięcie na zaciski na uzwojenie naszego silnika elektrycznego, to będziemy sterowali również cewką naszego zwalniaka. Więc tak wyglądają parametry. Wiemy już, jak to wszystko podłączyć, wiemy, jak to wszystko sparametryzować. Pozostaje nam omówić sobie, w jaki sposób przeliczyć liczbę impulsów płynących z encodera na drogę liniową. W jaki sposób należy to sobie przeliczyć? Więc zacznijmy od tego, musimy wpisać do falownika dwa parametry. Parametry 359 oraz 369. Są to dwa parametry, za pomocą których określamy rozdzielczość naszego encodera oraz kierunek pracy naszego encodera. Czyli w parametrze 359 wpisujemy liczbę 4096, czyli rozdzielczość naszego encodera, a w parametrze 369 wybieramy 0 bądź 1, czyli wybieramy sobie kierunek pracy naszego encodera, czy kręcimy się w prawo, czy w lewą stronę. Jeżeli pomyliliśmy na przykład kanały A z B, no to możemy sobie zmienić ten kierunek właśnie w parametrze 369. Więc poza tymi wszystkimi parametrami, które pokazywałem Wam wcześniej, należy dołożyć dwa parametry, za pomocą których będziemy obsługiwali encoder. Czyli parametr 359 wpisujemy rozdzielczość tego encodera, w parametrze 369 określamy kierunek pracy tego encodera. Ok? Czyli za pomocą tych dwóch parametrów załatwiamy sprawę związaną z encoderem i nasz przemiennik częstotliwości już wie, z jakim encoderem ma do czynienia. No i to w jaki sposób należy te wszystkie impulsy sobie przeliczyć? Rozdzielczość 4096, czyli 4096 impulsów otrzymujemy po pełnym obrocie, czyli gdy wykonamy 360 stopni naszym wałem silnika, bądź jak kto woli w radianach wykonamy kąt 2π radianów, to otrzymamy 4096 impulsów z naszego encodera. Nie pytajcie dlaczego, ale przemienniki Mitsubishi Electric rozpoznają impulsy z encodera razy 4. Czyli gdy dojdziemy już do pozycjonowania w drugiej części tego ćwiczenia i będziemy musieli sobie wpisywać liczbę impulsów do przejechania, to jeden obrót nasz przemiennik częstotliwości rozpoznaje jako 4096 razy 4. Czyli jeden obrót wałem silnika dla przemiennika częstotliwości jest to dokładnie 16 384 impulsy. Tak to, słuchajcie, wygląda. Jeden pełen obrót wałem silnika generuje i falownik odczytuje to jako 16 384 impulsy. No i słuchajcie, to jest nasz punkt wyjścia, jest to nasz punkt odniesienia. Czyli jeden obrót wałem silnika generuje mi tyle impulsów. No i teraz w jaki sposób należy sobie te impulsy przeliczyć na drogę liniową? Czyli w jaki sposób
mamy powiedzieć naszemu przemiennikowi: słuchaj, przejedź dystans od tego czujnika do tego czujnika. Ok? W jaki sposób zdefiniować mu ten odcinek drogi? Zrobić to możemy na kilka sposobów. Takim najprostszym sposobem jest sposób ręczny, czyli możemy sobie ustawić nasze pozycjonowanie w przemienniku częstotliwości, prawda? I wpisać w odpowiednim parametrze: przejedź 16 384 impulsy, a my wiemy, że to jest jeden pełen obrót wałem silnika, prawda? Więc możemy zadać mu taką drogę do przejechania i po prostu podejść za pomocą suwmiarki, jakiejkolwiek miary, zmierzyć tą drogę liniową, jaka przejechała. Drugi sposób, taki bardziej profesjonalny to nazwijmy, wygląda w ten sposób, że korzystamy sobie z formuł matematycznych i fizycznych, prawda? Ze wzorów po prostu, gdzie wiemy, że związek prędkości liniowej z kątową wygląda w ten sposób, czyli prędkość liniowa w metrach na sekundę, w kilometrach na godzinę to jest prędkość obrotowa razy promień. No i teraz zobaczcie, gdybyśmy chcieli przeliczyć drogę, to nasza droga liniowa S jest to kąt obrotu razy promień, prawda? Co mam na myśli, mówiąc promień? O co tutaj chodzi? No musielibyśmy sobie narysować taki malutki schemat tego naszego przenośnika taśmowego, czyli mamy kółko, prawda? Mamy drugie kółeczko w naszym przenośniku taśmowym i na te dwa kółka mamy nawiniętą taśmę, która jest napięta, prawda? No i teraz kółeczka się obracają, no i przesuwają naszą taśmę, prawda? Więc gdy mówię promień, to mam na myśli ten promień, prawda? Czyli jaki promień ma to kółko pasowe, za pomocą którego przenosimy ten napęd, czyli przenosimy ruch obrotowy na liniowy. No, z racji tego, że konstruowaliśmy sami te wszystkie maszyny i urządzenia, za pomocą których chcemy Wam pokazać, w jaki sposób te przemienniki częstotliwości działają w danych aplikacjach, no to znamy ten promień, prawda? Więc no bardzo łatwo jest sobie wyliczyć drogę, gdzie za kąt obrotu wpisujemy po prostu pełen kąt w radianach, czyli 2π radianów, prawda? Znamy promień, no i wiemy, jaką drogę możemy sobie przejechać. No i w naszym przypadku, w naszym konkretnym przypadku z obliczeń wynika, że jeden obrót, czyli gdy wykonamy 360 stopni bądź 2π radianów, pełen obrót wałem silnika, to przejedziemy dokładnie 2,5 mm. Czyli jeden pełen obrót wałem silnika generuje mi przesunięcie liniowe taśmy na poziomie 2,5 mm. No i teraz odległość pomiędzy czujnikami w naszym przenośniku taśmowym, czyli mamy jeden czujnik i drugi czujnik, ta odległość wynosi 195 mm. Więc my musimy wykonać dokładnie 78 obrotów wałem silnika, aby przejechać dystans od jednego czujnika do drugiego z dokładnością gdzieś tam do 1/10 mm. Więc zobaczcie, w jaki sposób się to przelicza. Przede wszystkim musimy zapamiętać, że jeden obrót wałem silnika widzi nasza karta encoderowa jako liczba impulsów, czyli 4096 razy 4. Czyli tak naprawdę mamy 16 384 impulsy na jeden obrót wałem silnika. My, chcąc przejechać dystans 195 mm i wiedząc, że jeden obrót wałem silnika to jest 2,5 mm, musimy wykonać 78 obrotów. Więc liczbę impulsów do przejechania od jednego czujnika do drugiego, która daje nam dystans liniowy 195 mm, no to musimy pomnożyć 16 384 razy 78. No i mamy liczbę impulsów, słuchajcie, 1 277 952
impulsy. Czyli gdy wpiszemy taką liczbę impulsów w odpowiednim parametrze falownika, to naocznie będziemy mieli przejazd od jednego czujnika do drugiego, bądź pokonamy drogę liniową, która wynosi 195 mm, czyli 19,5 cm, bądź 0,195 metra. W taki sposób się to przelicza. Albo w sposób ręczny, gdzie wiedząc, ile impulsów na dany obrót trafia do naszego przemiennika, więc możemy mu zadać taką drogę, wykonaj jeden pełen obrót i zmierzyć sobie po prostu przesunięcie liniowe, bądź w sposób bardziej fachowy za pomocą wzorów matematycznych i rozumiejąc fizykę, która opisuje całe to zagadnienie związane z pozycjonowaniem. Więc z mojej strony uwaga jest taka, że ta cała aplikacja związana z pozycjonowaniem nie jest taka straszna tak naprawdę. Najtrudniejsze w tym wszystkim jest rozumieć, w jaki sposób są przeliczane te impulsy na drogę liniową, czyli w jaki sposób sobie te impulsy przeliczyć. Gdy już to zrozumiemy, to cała reszta to jest pewien algorytm, za pomocą którego podążamy i wykonujemy pewne czynności. Więc podsumujmy sobie to wszystko raz jeszcze. Chcąc uruchomić całą tą aplikację związaną z pozycjonowaniem, musimy przede wszystkim wszystko okablować, czyli podłączyć nasz encoder, te wszystkie kabelki do naszej karty encoderowej, co sobie omówiliśmy. Dodatkowo musimy wysterować zwalniak na naszym wale silnika, ten hamulec, który trzyma nam wał, prawda? I robimy to z wyjścia przekaźnikowego. Musimy obsłużyć wejście cyfrowe MRS, które będzie nam generowało funkcję servo-on, czyli trzymamy nasz wał silnika w miejscu przed ruchem związanym z pozycjonowaniem, a na samym końcu wpisujemy te wszystkie pozostałe parametry, czyli tabliczka znamionowa silnika, wpisujemy dane encodera w parametrze 359 i 369, wykonujemy autotuning, włączamy sobie ten tryb pozycyjny i całą resztę, bo to słuchajcie, jest nie koniec. Czyli my przygotowaliśmy te wszystkie parametry i te wszystkie zagadnienia, o których mówiliśmy do tej pory, pozwalają nam na przygotowanie tego przemiennika do pracy pozycyjnej i pozostaje nam tylko i wyłącznie ustawić sobie odpowiednie te pozycje dojazdowe. Ale ustawiać je będziemy z poziomu oprogramowania FR Configurator 2, ponieważ mamy tam wbudowane takie coś jak Position Table, taką zakładkę w tym oprogramowaniu FR Configurator 2, gdzie możemy sobie wpisywać te wszystkie parametry związane z pozycjonowaniem w jednym miejscu. I robi się to bardzo w taki przejrzysty sposób, bo alternatywnie możemy zamiast oprogramowania FR Configurator 2 te wszystkie parametry związane z pozycjonowaniem wpisywać w sposób ręczny do odpowiednich parametrów, ale jest to znacznie bardziej trudniejsze i bardziej zamazujące obraz całości niż używanie oprogramowania FR Configurator 2. Zatem przejdziemy teraz do tej części praktycznej, gdzie część parametrów będziemy wpisywali sobie ręcznie, część parametrów z poziomu FR Configurator 2, a Wy po obejrzeniu tej lekcji będziecie ekspertami w tej dziedzinie. Także serdecznie dziękuję za wstęp teoretyczny i zapraszam Was do tej części praktycznej. Cześć, witajcie w kolejnym ćwiczeniu. W tym ćwiczeniu przeprowadzimy parametryzację przemiennika FRE800 do pracy pozycyjnej, czyli będziemy robili z naszego silnika asynchronicznego indukcyjnego klatkowego silnik serwo. Dysponujemy silnikiem o mocy 0,18 kW produkcji Bessel, połączony w trójkąt na napięcie 3x230 VAC, prąd znamionowy 1,1 A, częstotliwość znamionowa 50 Hz i prędkość znamionowa niecałe 1400 RPM obrotów na minutę. Jest to w zasadzie motoreduktor, ponieważ sprzężony jest silnik z reduktorem marki Motovario o przełożeniu 100. To znaczy 100 obrotów wałem silnika generuje jeden obrót na wyjściu przekładni.
czyli mamy przełożenie 1 do 100, silnik o mocy 0,18 kW i na wale silnika z tyłu mamy założony encoder inkrementalny produkcji Kubler o rozdzielczości 4096 impulsów. Jest to największa rozdzielczość encodera, jaką możemy podłączyć do karty encoderowej A8AP zamontowanej na naszym przemienniku FRE 800. Widzicie tutaj zbudowany przez nas specjalnie w tym celu taki króciutki przenośnik. Na przenośniku będziemy Wam umieszczać takie metalowe przedmioty, za pomocą które wykrywać będziemy za pomocą 3 czujników indukcyjnych. Czujniki indukcyjne pracują w standardzie NPN, zasilane są 24 V i będą nam pokazywały pozycjonowanie, czyli będziemy sobie dojeżdżali od jednego czujnika do drugiego, będziemy sobie programować różne trajektorie ruchu, no i ten czujnik ma nam pokazywać wykrycie danego przedmiotu. Dodatkowo widzicie tutaj zewnętrzny panel w trybie monitora, mamy częstotliwość, prąd i napięcie wyjściowe, no i większość tego ćwiczenia zrealizujemy z poziomu oprogramowania PC FR Configurator 2, ponieważ znacznie łatwiej jest przygotowywać sobie napęd do pracy pozycyjnej właśnie z oprogramowaniem FR Configurator 2. Mamy tam Position Table, taką zakładkę, za pomocą której zaprogramujemy sobie kilka trajektorii dojazdowych. Zaczynamy jak zawsze od parametryzacji naszego przemiennika częstotliwości. Taką podstawową parametryzację przeprowadzimy w sposób ręczny, czyli podchodzimy pod nasz przemiennik częstotliwości, przechodzimy w tryb PU, naciskamy przycisk Mode, wracamy do nastaw fabrycznych wszystkich parametrów, czyli parametr All Clear robimy na 1, mamy. Następnie parametr 77 ustawiamy na wartość 2, abyśmy nie musieli pilnować trybu PU. OK. No i zaczynamy od wpisania tabliczki znamionowej silnika, czyli w parametrze 9 wpisujemy wartość prądu 1,1 A. Następnie w parametrze 80 wpisujemy moc naszego silnika 0,18 kW. W parametrze 81 wpisujemy 4 bieguny. W parametrze 83 wpisujemy napięcie 230 VAC. W parametrze 84 wpisujemy częstotliwość znamionową 50 Hz. OK, więc mamy wpisaną tabliczkę znamionową silnika. W parametrze 359 określamy kierunek pracy naszego encodera, z czego wartość 100 to jest kierunek prawy, a 101 to jest kierunek lewy. W parametrze 369 wpisujemy rozdzielczość naszego encodera, czyli 4096 impulsów. W parametrze 800 nastawiamy algorytm kontroli silnika jako sterowanie wektorowe w zamkniętej pętli sprzężenia z encoderem. Tryb pozycyjny wybieramy wartość 3. No i na samym końcu przeprowadzamy autotuning naszego silnika, czyli idziemy do parametru 96. Nastawiamy wartość 1 i wyzwalamy zewnętrzny sygnał startu. Po zmierzeniu danych przez algorytm autotuningu, czyli sczytaliśmy sobie rezystancję, indukcyjność tych naszych uzwojeń, możemy przejść do programowania przemiennika w trybie pozycyjnym. W tym celu przełączymy się na oprogramowanie FR Configurator 2 i resztę parametryzacji przeprowadzimy już z poziomu oprogramowania PC. Włączamy nasze oprogramowanie FR Configurator 2, klikamy na Project, New. Czekamy, aż otworzy się kolejne okno dialogowe.
Ustawiamy sobie połączenie jako USB i klikamy Auto Recognize. Oprogramowanie wykryło nasz przemiennik częstotliwości, wykryło również, że ma założoną kartę interfejsu enkoderowego A8AP. Klikamy na OK. Następnie łączymy się z naszym przemiennikiem częstotliwości, przechodzimy w tryb online, dwukrotnie klikamy na zakładkę Parameter i klikamy sobie Batch Read, czyli sczytujemy wszystkie nastawy parametrów z naszego przemiennika częstotliwości. A przypominam, że do tej pory wpisaliśmy tabliczkę znamionową silnika, wybraliśmy algorytm sterowania jako pozycyjny, czyli w parametrze 800 wybraliśmy wartość 3, ustawiliśmy dwa parametry związane z encoderem, czyli ustawiliśmy kierunek encodera oraz rozdzielczość jako 4096 impulsów na obrót i przeprowadziliśmy auto-tuning silnika. Zatem wszystkie te podstawowe dane mamy wpisane, mamy dane naszego silnika, mamy sczytane dane z autotuningu dotyczące rezystancji, indukcyjności i w parametrze 800 mamy ustawiony nasz algorytm sterowania jako sterowanie pozycyjne. Możemy sobie kliknąć tutaj na zakładkę Motor Setting, no i dokładnie to, co wszystko ustawiliśmy, mamy tu ustawione, czyli cała tabliczka znamionowa silnika, tryb wektorowy ze sprzężeniem zwrotnym, tryb pozycyjny. Zamykamy sobie ten konfigurator. No i teraz słuchajcie, musimy sobie ustawić jeszcze wyjście przekaźnikowe ABC jako sygnalizację pracy z silnikiem. Dlaczego? Ponieważ dodatkowo z tyłu silnika, widzicie, mamy ten tył silnika dosyć taki mocno wydłużony. Jest to spowodowane tym, że mamy założony hamulec, a będąc bardziej precyzyjny, zwalniak na wale tego silnika. Czyli chcąc umożliwić ruch temu silnikowi obrotowy, musimy podać 230 V na zaciski prostownika, który to z kolei steruje hamulcem bądź zwalniakiem na naszym silniku elektrycznym. Zatem wyjście ABC musimy sobie ustawić na wartość 0. Dwukrotnie klikamy na wartość parametru i wyskoczy nam manual, instrukcja obsługi związana z tym parametrem. Czyli my parametr 192, czyli nasz przekaźnik wejściowy ABC, chcemy ustawić na wartość 0, czyli sygnalizację pracy z silnikiem. Czyli za każdym razem, gdy podajemy napięcie i prąd na zaciski silnika, czyli chcemy wykonać nim jakiś ruch, za pomocą przekaźnika wyjściowego ABC będziemy podawali 230 V na hamulec, na zwalniak i dzięki temu możliwy będzie ruch tego silnika. Zatem parametr 192 ustawiamy sobie na wartość 0, klikamy w tryb PU, zaznaczamy ten parametr i naciskamy Write. Po prostu zapisz to do naszego przemiennika częstotliwości. Dodatkowo musimy jedno z wejść cyfrowych, niech to będzie wejście MRS, czyli parametr 183. Znowu dwukrotnie klikam na wartość tego parametru, no i wyskakuje mi podpowiedź z instrukcji obsługi. Musimy ustawić to wejście jako LX, czyli funkcję servo on. Jest to niezbędne do pracy w trybie pozycyjnym. Po przydzieleniu tej funkcji do zacisku wejściowego MRS, do wejścia cyfrowego MRS i po wyzwoleniu tego wejścia, wał silnika będzie trzymany w zerze. Czyli uzyskamy trzymanie wału silnika nie obracając nim. I to się nazywa właśnie servo on, servo lock. Czyli podajemy prąd i napięcie na wał silnika w taki sposób, żeby nam się nie obrócił w żaden sposób, aby on był zablokowany i dopiero z tą funkcją możemy dalej działać i pozycjonować, wykonywać ruchy związane z pozycjonowaniem. Zatem do jednego z wejść cyfrowych parametr 183 zacisk MRS wpisujemy tutaj funkcję 23, bo domyślnie mamy wpisaną 24 i klikamy Zapisz. Po prostu Write. OK, no i w ten sposób mamy w taki podstawowy
podstawowym trybie przygotowany nasz przemiennik częstotliwości do pracy z naszym układem napędowym w postaci motoreduktora oraz enkodera założonego na wał silnika. No i jest on w takim podstawowym trybie przygotowany do pozycjonowania. Czyli jeszcze raz, co zrobiliśmy? Wpisaliśmy tabliczkę znamionową silnika, ustawiliśmy enkoder, czyli jego kierunek oraz rozdzielczość. Następnie ustawiliśmy tryb algorytm sterowania silnikiem jako tryb pozycyjny, tryb wektorowy pozycji w zamkniętej pętli. Następnie zmierzyliśmy dodatkowe zmienne silnika za pomocą funkcji autotuningu w parametrze 96 i wysterowaliśmy sobie wyjście przekaźnikowe w parametrze 192. Ustawiliśmy sobie funkcję pracy z silnikiem i sterować będziemy zwalniakiem zamontowanym na wale tego silnika oraz wejście MRS w parametrze 183 ustawiliśmy sobie na funkcję servo on. Jest to wartość 23. No i w ten sposób przygotowaliśmy w takim najprostszym trybie nasz przemiennik do pracy pozycyjnej. Teraz rozwiniemy sobie tutaj tą lewą część naszego drzewka projektu, no i mamy coś takiego jak Position Control i Point Table. Dwukrotnie klikamy na ten Point Table, no i jak widzicie mamy już tutaj wypełnione wszystkie te okienka, ponieważ ja przed wykonaniem tego ćwiczenia wykonywałem liczne próby, tak aby Wam pokazać to, co bym sobie życzył, czyli jazdę tego czerwonego króćca pomiędzy czujnikami. Czujniki będą się zapalać i będą nas informować o obecności tego materiału. Zatem słuchajcie, co my musimy tutaj zrobić, aby wykonać nasze pozycjonowanie? Mamy 7 wierszy, czyli możemy przygotować sobie 7 różnych pozycji dojazdowych, które wyzwalać również możemy na wiele sposobów. No i w pierwszym okienku wpisujemy liczbę impulsów do przejechania, czyli dystans do przejechania. My mamy do przejechania od czujnika do czujnika dystans równy 195 mm. No i ja sobie tak to obliczyłem, że biorąc pod uwagę przekładnię i przełożenie 1 do 100, no to gdy wpiszemy 1 277 952 impulsy do przejechania, to jest dokładnie ta odległość 195 mm. W jaki sposób się przelicza te impulsy, opowiadałem i tłumaczyłem Wam we wstępie teoretycznym. Zatem nie będę się powtarzał, bo to nie ma najmniejszego sensu. Zatem tutaj wpisujemy po prostu dystans do przejechania. Ja tylko przypomnę, że nasza rozdzielczość enkodera wynosi 4096 impulsów na obrót i falownik rozpoznaje tą pełną rozdzielczość, ten jeden obrót wału silnika, musimy sobie przemnożyć to razy 4. Czyli gdy przemnożymy sobie 4096 razy 4, uzyskujemy wartość 16 384 impulsy. I to jest dokładnie jeden obrót wału silnika. Czyli jakbyśmy sobie tutaj wpisali 16 384, to silnik wykona nam dokładnie jeden obrót wału silnika. My tych obrotów musimy wykonać dokładnie 78, żeby przejechać od jednego czujnika do drugiego. Czyli w pierwszym okienku, w pierwszym wierszu parametryzujemy, ustawiamy sobie nasz pierwszy punkt dojazdowy, naszą pierwszą trajektorię. Wpisaliśmy sobie 1 277 952 impulsy jako dystans do przejechania. Następnie określamy, z jaką prędkością ma się to odbywać, 50 Hz. Z czasem przyspieszania 3 sekundy, czyli od 0 do 50 sekund w 3 sekundy będziemy przyspieszać, a hamować również w 3 sekundy, czyli od 50 do 0 hamować będziemy w 3 sekundy. Mamy deceleration time. W kolejnej kolumnie określamy sign, znak, czyli kierunek. Plus prawy, minus lewy, czyli czy chcemy, żeby się kręciło w prawą, czy w lewą stronę. Następnie określamy, czy ma być to ruch inkrementalny, czy absolutny. To znaczy, czy za każdym razem sprawdzamy, gdzie się znajdujemy, czy zaczynamy od zera. No i na samym końcu wybieramy, czy chcemy, aby ten ruch był indywidualny, czy kolejny ruch ma się wykonać po skończeniu pierwszego ruchu. Czyli jeżeli weźmiemy sobie tutaj continuous,
to drugi ruch wykona się automatycznie po skończeniu pierwszego ruchu. My mamy tutaj wszędzie zrobione continuous, jak widzicie, czyli te 7 ruchów będzie się wykonywało cyklicznie, w zasadzie 7 ruchów jeden po drugim, a ostatni ruch zakończy pracę naszego przemiennika częstotliwości i znowu ten wał silnika będzie stał nam w miejscu. Zatem zobaczcie, co my ustawiliśmy. W pierwszej kolumnie ustawiamy liczbę impulsów do przejechania, czyli nasz dystans, który musimy sobie wyliczyć. Następnie określamy, z jaką prędkością, z jakim czasem przyspieszania, z jakim czasem hamowania, w którą stronę, czy ma być to ruch inkrementalny czy absolutny oraz czy następny ruch ma się wykonywać indywidualnie w sposób taki automatyczny, czy to my będziemy wyzwalali ten kolejny ruch. Bo teraz wyzwalać te ruchy możemy również na kilka sposobów. Takim najprostszym sposobem jest wyzwalanie tego ruchu podobnie jak prędkości krokowe, czyli za pomocą 3 wejść RL, RM, RH możemy sobie zbudować 8 różnych kombinacji bitowych i wyzwalać te 8 różnych pozycji dojazdowych. Czyli gdy zrobimy sobie na wejściu RL, RM, RH na tych 3 wejściach bitowo jedynkę, no to pojedziemy wedle tej trajektorii. Gdy zrobimy sobie dwójkę, no to wyzwolimy drugą trajektorię. Jak zrobimy sobie 7, no to wyzwolimy 7. trajektorię. Alternatywnie my mamy ustawione tak, że wszystkie te ruchy będą się wykonywały automatycznie, a my tylko za pomocą jednego wejścia RH wyzwalać będziemy cały ten cykl 7 pozycji dojazdowych. No i zobaczcie, wszędzie wpisałem to samo, czyli wszędzie mamy ten sam dystans do przebycia, ale w różne strony, czyli najpierw pojedziemy w prawo, wykonamy jeden ruch w prawo, następnie cofniemy się w lewo, znowu pojedziemy w lewo, pojedziemy w prawo, znowu w prawo i 2 razy znowu cofniemy się w lewo. Gdy wypełniliśmy sobie już te wszystkie okienka, to klikamy Batch Write, czyli zapisujemy to wszystko do naszego przemiennika częstotliwości, klikamy OK. Oprogramowanie nas się zapyta, czy chcemy odświeżyć listę parametrów, ponieważ ją zmieniliśmy i zapisywaliśmy. Oczywiście klikamy, że chcemy. No i czekamy, aż ta lista nam się odświeży. OK. Włączymy sobie teraz monitor input-output, ponieważ nasz przemiennik częstotliwości stoi z lewej strony, nie widać go w kadrze, więc nie będziecie widzieli, gdy ja będę wyzwalał kolejne wejścia cyfrowe. Pokażę Wam to na batch monitorze. Zatem spróbujemy przejechać, wyzwolić sobie teraz pierwszy raz tą całą trajektorię, którą sobie zaprogramowaliśmy. No i teraz ważna jest również sekwencja podawania tych sygnałów, czyli w pierwszej kolejności wyzwalamy wejście MRS, do którego mamy przypisaną funkcję servo on. No i jak słyszycie, dochodzi od strony silnika taki delikatny hałas. Słychać, że pojawiło się tam napięcie i prąd i wał silnika jest trzymany w miejscu. Słyszeliśmy również, jak zadziałał przekaźnik, za pomocą którego sterujemy cewką naszego zwalniaka, naszego hamulca. No i zobaczcie, mamy ABC wysterowane na on, czyli mamy zwolniony nasz wał silnika, hamulec jest odblokowany. No i mamy wejście MRS zapięte, czyli ja je przed chwilą włączyłem, najpierw wejście MRS. Następnie wyzwolimy wejście RH mówiące o starcie naszej sekwencji. OK? I dopiero na samym końcu wyzwalamy start w prawą stronę, czyli zacisk STF. No tak, słuchajcie, nie przeszliśmy w tryb EXT. Czyli widzicie, jesteśmy w trybie PIU, musimy się przełączyć. Nie możemy, musimy wyłączyć zacisk MRS. Czyli kolejna lekcja. Pamiętamy o trybie, musimy się przełączyć najpierw w tryb EXT. Znowu wracamy do naszego batch monitora. Dlatego nam nie zadziałał przemiennik częstotliwości, ponieważ mieliśmy go ustawionego w trybie PIU, a działamy w trybie EXT, prawda? Mamy wszystkie te przyciski podłączone pod wejścia cyfrowe, pod listwę wejść-wyjść. No i znowu wyzwalamy wejście MRS. Hamulec został zwolniony. Trzymamy wał silnika w miejscu, podaliśmy prąd i napięcie na nasz silnik. Wyzwalamy zacisk RH.
i startujemy z naszą sekwencją sygnałem STF. No i widzicie, pojechaliśmy do jednego czujnika, wracamy do tego pierwszego czujnika, jedziemy do czujnika kolejnego, no i znowu wracamy. No i mamy koniec naszego ruchu, koniec naszej sekwencji związanej z pozycjonowaniem. Wykonaliśmy 7 ruchów, dokładnie tak jak sobie to zaprojektowaliśmy. Wyłączamy wejście MRS, RH oraz STF, czyli zwalniamy wszystkie wejścia cyfrowe, mamy je powyłączane. Wracamy do naszego point table, no i troszeczkę tutaj pozmieniamy. Czyli przechodzimy w tryb PU, żebyśmy mogli sobie parametry wgrywać z poziomu oprogramowania FR Configurator. No i co? Pozmieniamy sobie prędkości, czyli zrobimy sobie, żeby ten pierwszy ruch odbywał się z dwukrotnie większą prędkością 100 Hz, ten drugi ruch troszeczkę wolniej, bo 30 Hz, tutaj sobie nastawimy znowu 80 Hz, tutaj nastawimy sobie 30, tutaj nastawimy sobie 100, tutaj nastawimy sobie 100 i na końcu zostawimy 50, czyli pozmienialiśmy nasze prędkości, klikamy Batch Write, zapisujemy te wszystkie zmiany, które poczyniliśmy, klikamy OK, tak, odświeżamy listę parametrów, ustawimy sobie nasz czerwony kawałek krótca metalowego na tym czujniku środkowym, zamykamy, przechodzimy w Batch Monitora, Input, Output, Terminal. No i co? Znowu wyzwalamy naszą sekwencję, czyli zaczynamy od wejścia MRS, RH i STF. No i znowu to samo, słuchajcie, czyli nie przeszliśmy z powrotem w tryb EXT. Wyłączamy wszystkie wejścia, klikamy EXT w oprogramowaniu FR Configurator. No i teraz powinno nam wszystko zadziałać. MRS, RH i startujemy. To był nasz pierwszy ruch, teraz wykonujemy drugi ruch. Teraz trzeci ruch będziemy wykonywać. Teraz wracamy, widzicie, plus. Mamy tutaj plus. Powolutku wracamy. Znowu jedziemy teraz z prędkością 100 Hz. I znowu wracamy w drugą stronę z prędkością 100 Hz. I ostatni ruch z prędkością 50 Hz. No i świetnie, i zobaczcie, jak nam to wszystko płynnie i fajnie zaczęło funkcjonować i działać. Klikamy OK, wyłączamy nasze wejścia MRS, RH i STF. OK. Z poziomu tego oprogramowania, w którejś lekcji obiecywałem Wam, że pokażę Wam taki dodatek, który znajduje się tutaj w zakładce Tool Developer. Gdy go sobie klikniecie, otwiera się taki wbudowany program w strukturę FR Configurator 2. No i za pomocą tego oprogramowania możemy dostać się do naszego sterownika PLC. Klikamy na nowy projekt, no i zobaczcie, wybieramy sobie, czy to ma być prosty projekt, programowany za pomocą drabinki, z jakim przemiennikiem mamy do czynienia, albo możemy sobie wybrać Structured Project, gdzie mamy już do dyspozycji, zobaczcie, zarówno język strukturalny, jak i bloki funkcyjne FBD, albo możemy sobie zostawić tą drabinkę. Gdy klikniemy na OK, no to mamy w zasadzie dostęp do identycznego środowiska programistycznego, w jakim programujemy na co dzień nasze sterowniki PLC, czyli zobaczcie, mamy dostęp do cewek, prawda, do wejść, do wyjść, wszystkie te instrukcje mamy dostępne pod ręką.
możemy sobie monitorować to wszystko, debugować, zapisywać do naszego sterownika PLC wbudowanego w struktury programowe FRE 800, sczytywać ten program. No, naprawdę to jest pełna taka funkcjonalność wbudowanego sterownika PLC. Ja nie będę się tutaj za bardzo mocno rozwodził ze względu na to, że obsługa sterowników PLC to powinien być w zasadzie osobny kurs z automatyki, dlatego potraktujcie to jako ciekawostkę. Ja specjalnie tutaj przygotowałem takie 3 czujniki indukcyjne, aby pokazać Wam, że te 3 czujniki możemy podpiąć sobie pod wejścia cyfrowe naszego przemiennika częstotliwości i wykorzystać je właśnie pisząc jakiś program, jakąś logikę na naszym sterowniku PLC. Czyli na przykład za pomocą tego wbudowanego sterownika PLC i zestawu tych 3 czujników możemy zliczać ten materiał, możemy go kolejkować w jakiś sposób, możemy go wykrywać i tak dalej, i tak dalej. To znaczy ogranicza nas tylko i wyłącznie, słuchajcie, nasza wyobraźnia. I widzicie, jakie ogromne możliwości mamy wbudowane w tym prozaicznie wyglądającym, kompaktowym, malutkim przemienniku FRE 800. No dobrze, to słuchajcie, to pozmieniamy sobie, wyzwolimy sobie jeszcze jedną trajektorię docelową, przechodzimy w tryb PIU, żeby programować, odpalimy sobie też kalkulator, czyli włączymy sobie kalkulator, aby było nam łatwo liczyć. No i co? Teraz zrobimy sobie dojazd od 1. do 3. czujnika, czyli w zasadzie musimy ten dystans pomnożyć razy 2, czyli mamy 12, 7, 7, 9, 5, 2. Gdy to przemnożymy razy 2, no to mamy 2 555 904. Więc zrobimy sobie coś takiego, że zrobimy sobie jazdę od lewej do prawej strony, od 1. do 3. czujnika. Czyli tutaj musimy wpisać sobie 2 555 000, 2 555 904. OK. Tutaj to samo, czyli 2 555 904. Wszędzie wpisujemy tą samą wartość. 2 555 904, 2 555 904, 2 555 904, 2 555 904. No i teraz sprawdzamy kierunki. Czyli najpierw pojedziemy sobie w prawo, później w lewo, następnie znowu w prawo, znowu w lewo, znowu w prawo, znowu w lewo i znowu w prawo. Pozmieniamy sobie też prędkości, czyli ustawimy sobie tutaj na przykład 120 Hz, tutaj ustawimy sobie 100, tak żeby nam to zaczęło jakoś jeździć. I 120. Czasy przyspieszania i hamowania zostawiamy jak są i wszystkie te pozycje dojazdowe mają się wykonywać automatycznie jedna po drugiej. No to co, naciskamy Batch Write, zapisujemy wszystko do naszego przemiennika częstotliwości, klikamy OK, odświeżamy naszą listę. Przechodzimy w tryb EXT, w tryb monitora, patrzymy sobie na Input-Output Monitor, przestawiamy nasz kruciec do wykrywania na początek naszej taśmy, czyli położymy go sobie na czujniku numer 1, no i wyzwalamy poszczególne wejścia cyfrowe w odpowiedniej sekwencji, czyli najpierw MRS Servo-On, RH i STF. Oj. No i zobaczcie, pojechał nam w złą stronę, to znaczy położyłem ten kruciec nie z tej strony, co trzeba. Wyłączyliśmy całą sekwencję, zmienimy sobie położenie na czujniku numer 1, tak jak to powinno być i jeszcze raz całą tą sekwencję wyzwolimy. Czyli znowu MRS, RH i STF. Ruch numer 1 od 1. do 3. czujnika. Super, wracamy, czyli ruch numer 2.
Znowu jedziemy do pierwszego czujnika. No i słuchajcie, w taki właśnie oto sposób należy obsłużyć przemiennik częstotliwości FR800 z poziomu oprogramowania FR Configurator 2. Jak widzicie, jest to bardzo proste wypełnianie tej tabelki. Alternatywnie moglibyśmy to robić wszystko w sposób ręczny, czyli wpisywać te wszystkie parametry z poziomu panelu za pomocą paluszków i dłoni. Natomiast no, jest to bardzo mocno uciążliwe, bo raz, że musimy dzielić sobie wartość tego licznika impulsów, nie mamy takiej wielkiej wartości, za pomocą której możemy wpisać do danego parametru, więc musimy to sobie dzielić na bity starsze, bity młodsze. Nie chciałem już wprowadzać jakiegoś dodatkowego zamieszania, dlatego no, w tym kursie takim podstawowym, gdzieś tam wstępnym, związanym z techniką napędową, pokazałem Wam ten najprostszy sposób, czyli za pomocą tego Point Table oprogramowania FR Configurator 2, w jak prosty sposób możemy sobie te punkty, te pozycje dojazdowe programować, projektować i wyzwalać. Także ślicznie dziękuję za uwagę.